9 stycznia 2026 roku. W 15 odcinku Kontrabandy Weekend słuchacz wita Oliwiera Szczeszyna. Zaczynamy od informacji o tym, że OpenStreetMap otrzymał pod koniec zeszłego roku darowizny w wysokości 2 bitcoinów lub około 650 tysięcy złotych. W serwisie blockchain.com możemy znaleźć potwierdzenie transakcji, w której znajduje się pozycja odpowiadająca adresowi portfela kryptowaluty Bitcoin należącego do fundacji zajmującej się OpenStreetMapem. Jest to serwis mapowy, którego dane tworzone i aktualizowane są przez społeczność wolontariuszy. Dane publikowane na tej stronie są potem dostępne na wolnej licencji, co pozwala na tworzenie widgetów oraz aplikacji mapowych opartych o nie. Dość częstym widokiem na stronach internetowych, które udostępniają np. wskazówki dojazdu do danego miejsca, jest widget z dopiskiem Leaflet.js, jako popularny zamiennik dla widgetu Google Maps. Na kontrabandzie planowaliśmy zorganizować wydarzenie OSM Scavenger Hunt, którego pierwsza edycja miała odbyć się w Warszawie. Wydarzenie miało polegać na szukaniu oraz dodawaniu lub aktualizowaniu istniejących danych w serwisie OpenStreetMap. Jednak z uwagi na to, że w ostatnim czasie Polskę nawiedziły intensywne opady śniegu oraz też na brak zgłoszeń jakichkolwiek drużyn, wydarzenie w czasie zostało przesunięte na bliżej nieokreślony termin, choć planowane jest zorganizowanie go w ogóle w 2026 roku. W ostatnim czasie podobną hojną darowiznę otrzymała również organizacja Free Software Foundation, której przekazano w kryptowalucie Monero aż 3 miliony złotych. Prezes Microsoftu Satya Nadella nawołuje do nieużywania terminu SLOP jako określenia na zawartość generowaną przez AI. Pod koniec 2025 roku redakcja słownika Merriam-Webster uznała SLOP za słowo roku. Jego definicja zgodnie z tym samym słownikiem to zawartość cyfrowa o niskiej jakości, która jest tworzona masowo za pomocą narzędzi AI. Nie każdy jednak zgodził się z tą decyzją. Przykładem może być tutaj prezes Microsoftu Satya Nadella, który na swoim osobistym blogu stwierdził, że należy odejść od kłótni związanych z tym, co jest uznawane za slop, a co jest uznawane za coś wyrafinowanego. Jak stwierdził Nadella, komputery przez cały swój okres istnienia wspomagały ludzi oraz firmy, żebyśmy wszyscy mogli osiągać więcej. Sztuczna inteligencja powinna podążać tą samą ścieżką. Wkrótce po publikacji wpisu Nadelli powstało wiele memów przerabiających logotyp Microsoftu w taki sposób, żeby prezentowało ono słowo Microslop. W ostatnich latach Microsoft wdrażał na masową skalę rozwiązania oparte o duże modele językowe, co spotkało się z masowym sprzeciwem użytkowników usług Microsoftu albo systemu operacyjnego Windows 11. Jak twierdzi Zach Bowden z serwisu Windows Central, obsesja na punkcie sztucznej inteligencji szkodzi Windowsowi. Ma on objawiać się wmuszaniem wszystkich funkcjonalności Copilota na siłę nawet na komputerach, które nie posiadają certyfikacji Copilot Plus PC. Pod koniec kwietnia 2025 roku podano do wiadomości publicznej, że 30% kodu źródłowego stanowiącego podstawę usług Microsoftu jest generowane za pomocą modeli sztucznej inteligencji. Zanim przejdę do szczegółów kolejnego newsa, w trosce o dobro słuchających tę część podcastu, chciałem poinformować, że niektóre opisy mogą wzbudzać u pewnych osób obrzydzenie. Mowa tutaj o sytuacji, w której Grok generował roznegliżowane zdjęcia osób w bikini. Incydent ten skłonił użytkowników platformy X do apelowania o zgłoszenie podobnych przypadków do moderacji serwisu oraz odpowiednich organów. 1 stycznia 2026 roku świat obiegły informacje o Groku generującym na żądanie zdjęcia roznegliżowanych osób w bikini. Choć na koncie, które obsługiwał publiczną część chatbota, wyłączono składkę z multimediami, tak niektóre zdjęcia, które do tej pory zostały wygenerowane, nie są uznawane w większości za naruszenie regulaminu platformy X. Głośnym stał się przypadek jednej z Japonek, która opublikowała swoje zdjęcie na swoim koncie. Efektem tego jedna z osób zażądała wygenerowania nagiego zdjęcia w oparciu o oryginalną fotografię. Zgłoszenie naruszenia ze strony publikującej oryginalne zdjęcie zostało uznane jednak za bezpodstawne. Na wpis jednego z lokalnych oddziałów amerykańskiej telewizji CNBC Grok odpowiedział też, że XAI wdrożyło stosowne zabezpieczenia, zachęcając przy tym do zgłoszenia podobnych przypadków do moderacji portalu X. Na koncie, gdzie podawane są informacje o działaniach moderacji serwisu, opublikowane zostało oświadczenie, w którym zapewniono o współpracy z organami ścigania. Stwierdzono też, że każdy, kto będzie wysyłał prompty mające na celu wygenerowanie treści niezgodnych z prawem, będzie traktowany tak, jakby samemu takie udostępniał.
Kontrowersje wzbudziło też wygenerowanie na podstawie zdjęcia nieletniej aktorki serialu Stranger Things jego roznegliżowanej wersji. Nie wiemy jednak, jakie działania zostały podjęte wobec tego materiału. Z uwagi na chęć zachowania jej bezpieczeństwa i godności nie podajemy do wiadomości publicznej dalszych informacji, kim była ta osoba. Śledztwo Reutersa ujawniło, że Meta, do której należą Facebook, Instagram i komunikator WhatsApp, nie tylko świadomie czerpie zyski z oszukańczych reklam na swoich platformach, ale również opracowała strategię blokowania regulacji prawnych, mogących wymusić obowiązkową weryfikację tożsamości wszystkich podmiotów publikujących reklamy. Było to związane z zainteresowaniem władz japońskich rozpowszechnianiem się na Facebooku i Instagramie reklam z oczywistymi oszustwami finansowymi i promowaniem fałszywych produktów. Taka weryfikacja zredukowała zarówno liczbę oszustw, jak i dochody Mety Platforms, świadomie czerpiącej zyski z tego procederu. Aby oddać regulację, firma usiłowała zredukować liczbę oczywistych reklam oszustw, korzystając z bazy danych Ad Library, czyli swojego publicznie dostępnego narzędzia do wyszukiwania reklam po słowach kluczowych. Podczas tych działań rzeczywiście usunięto pewną liczbę najbardziej oczywistych oszukańczych reklam, ale jednocześnie wpisy w bazie zmieniono tak, aby treści oszustów były trudniejsze do wykrycia w przyszłych śledztwach władz i dziennikarzy. Takayuki Kobayashi z rządzącej w Japonii Partii Liberalno-Demokratycznej w wypowiedzi w lokalnych mediach potwierdził, że rozprzestrzenianie się oszustw w serwisach Mety rzeczywiście zostało zredukowane. Władze japońskie ostatecznie nie wprowadziły prawa, które nakładałoby na korporacje obowiązek weryfikacji reklamodawców. Po sukcesie obranej taktyki Meta Platforms zastosowała takie same modyfikacje na innych rynkach w USA, Unii Europejskiej, Brazylii, Australii, Indiach i Tajlandii. Z dokumentów ma wynikać, że zamierza unikać weryfikacji reklamodawców do momentu, kiedy zostanie do tego rzeczywiście zmuszona przez prawo. Rzecznik prasowy Mety Andy Stone podkreślił, że reklamy usunięte z bazy danych zostały równocześnie usunięte z należących do firmy portali społecznościowych. Powtórzył też, że firma współpracuje z organami państw w celu zapobiegania oszustwom, a weryfikacja reklamodawców nie jest najistotniejszym środkiem pozwalającym to osiągnąć. Podejmowane działania ocenia jako skuteczne, powołując się na spadek zgłaszanych przez użytkowników oszustw o 50%. Jednak wewnętrzne dokumenty Mety Platform wskazują, że uniwersalna weryfikacja reklamodawców byłaby najskuteczniejszym środkiem zatrzymującym rozprzestrzenianie się nieuczciwych treści. Podobny program jest prowadzony przez Google od 2020 roku i obecnie około 90% zysków z reklam tej firmy ma pochodzić ze zweryfikowanych źródeł. Dla Mety według danych rzecznika w 2024 roku liczba ta wynosiła 55%, a rok później 70%. Oszukańcze reklamy są publikowane przez 70% względnie nowych, niezweryfikowanych kont. Całkowite zablokowanie niezweryfikowanych kont mogłoby pozbawić Metę prawie 5% rocznego dochodu. Dlatego poza przypadkami, gdzie jest to absolutnie konieczne, firma wstrzymuje się z weryfikacją reklamodawców. W dodatku dla wyrównania strat, reklamy blokowane w innych krajach są częściej wyświetlane w użytkowników w jurysdykcjach, gdzie takich wymagań nie ma. Według danych na luty 2024 90% oszustw, jakich ofiarą padli obywatele Singapuru, pochodziło z Facebooka i Instagrama. Taki stan stale się utrzymujący był powodem zaostrzenia regulacji w tym kraju. W Tajwanie przyczyną był duży wzrost oszustw finansowych i kradzieży tożsamości w 2023 roku. Po wprowadzeniu obowiązkowej weryfikacji liczby takich przestępstw spadły o odpowiednio 96% i 94%. Przekierowywanie problematycznych treści z jednych regionów do drugich z łagodniejszym prawem w efekcie może doprowadzić do zaostrzenia prawa w tych ostatnich. Według dokumentów firma jest tego świadoma. W obawie przed globalną presją Meta Platforms rozważała dobrowolne wprowadzenie uniwersalnej weryfikacji, zastrzegając jednak, że sama ustali metody weryfikacji i terminy wprowadzenia tych zmian. Informacje o tym były wymieniane wewnątrz firmy, a publiczne ogłoszenie planowane było na pierwszą połowę 2025 roku. Według dokumentów termin przesunięto później na drugą połowę roku, a ostatecznie plany porzucono. Ostatecznie zdecydowano się na stworzenie listy słów kluczowych, jakich poszukiwaliby przedstawiciele organów ścigania z poszczególnych krajów. Na ich podstawie wyniki poszukiwań modyfikowane są tak, aby prowadzący śledztwo nie znajdowali zbyt wielu nieuczciwych treści. Śledztwo ujawniło również instrukcję postępowania w negocjacjach z władzami państw, mające na celu opóźnienie i łagodzenie wprowadzonych zmian na korzyść Mety Platforms. Działania te odniosły pewien skutek w kwestii postrzegania firmy przez władze państw i organ zajmujący się kontrolą, co również zostało odnotowane w wewnętrznych dokumentach. Podczas spotkań z regulatorami zmniejszyła się krytyka wobec Mety Platforms, jak i zarzuty dotyczące niewystarczającej aktywności w zapobieganiu rozpowszechnianiu się oszustw. 16 lutego 2026 roku w Wietnamie w życie ma wejść dekret 342/2025/ND-CP, który reguluje to, jak mają być wyświetlane reklamy internetowe.
Od tego dnia, zgodnie z nowymi zapisami prawnymi, wszystkie reklamy audiowizualne, które są wyświetlane w internecie, muszą oferować możliwość łatwego jej pominięcia po maksymalnie 5 sekundach. Reklamy statyczne, czyli takie, które prezentują wyłącznie jednolity obraz, muszą mieć możliwość ich natychmiastowego pominięcia. Ikony udające tę funkcjonalność będą zabronione. Platformy cyfrowe muszą też oferować możliwość łatwego zgłoszenia reklam naruszających te postanowienia. Dodatkowo, zgodnie z treścią tego rozporządzenia, surowym ograniczeniom będą podlegały reklamy, które dotyczą produktów mających bezpośredni wpływ na środowisko lub dobrostan człowieka. W sumie kategorii tych produktów jest 11. Mowa tutaj o kosmetykach, żywności, preparatach dla niemowląt, środkach owadobójczych, sprzęcie oraz usługach medycznych, pestycydach roślinnych, nawozach, nasionach roślin, lekach oraz alkoholu. To już wszystko w tym wydaniu. Dziękuję za odsłuchanie. Zanim się rozstaniemy, chciałbym jeszcze dać znać o tym, że Kontrabanda jest serwisem tworzonym oddolnie i utrzymujemy się wyłącznie z waszych darowizn. Linki do wsparcia finansowego znajdziecie w opisie tego materiału. Mam nadzieję, że zbliżający się weekend spędzicie dobrze. Z mojej strony to tyle. Widzimy się w kolejny piątek.